Cześć, to Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam 43-metrowe mieszkanie, w którym surowość nieotynkowanego sufitu przełamuje zabudowa ze sklejki. Omówimy też zmiany w rozkładzie, bo układ zaproponowany przez dewelopera był zupełnie inny. Zaczynamy tradycyjnie przy wejściu i tu od razu mamy szafkę na buty, otwiera się w ten sposób i tu mieszczą się spokojnie dwie pary, a z tej strony jest duża szafa we wnęce i tu również jest miejsce na buty, tylko nie same półki, a takie wysuwane szuflady. I dzięki temu, że buty są pochylone, spokojnie mieszczą się tutaj nawet duże rozmiary w dwóch rzędach, więc tak naprawdę to bardzo pomaga w wykorzystaniu tej przestrzeni, a na górze jest drążek na kurtki. On jest na całą szerokość i z tej strony są powieszone na wieszakach, a tutaj są takie haczyki, żeby można było po wejściu do domu na szybko odwiesić i zamknąć za frontem, czyli dwie korzyści w jednym. Możemy szybko odwiesić, a zarazem nie na widoku. Więc taki haczyk w szafie jest naprawdę fajną opcją. Nie musi wisieć na drążku, to mogą być haczyki na bocznej ścianie albo w głębi i to też jest ok i spełni swoją funkcję. Można tak odwiesić nie tylko kurtkę, ale też plecak czy torebkę, więc naprawdę zastosowań jest dużo. A na dole jest otwarta przestrzeń i mamy tu deskę do prasowania, odkurzacz, taka część gospodarcza. Idziemy dalej, tu mijamy łazienkę, do której zajrzymy później i przechodzimy korytarzem do pokoju połączonego z kuchnią. I tu za rogiem mamy też od razu sypialnię. Wcześniej deweloper zaproponował zupełnie inny rozkład. W tym miejscu miała być garderoba. Tutaj jeden duży pokój z łóżkiem, czyli ta sypialnia właściwie była w pokoju dziennym i łóżko było tylko na projektach wydzielone wyższym meblem, taką meblościanka, a w tym miejscu była kuchnia osobna, widna. Więc jak widzicie, dużo się zmieniło. Zamiast łóżka w salonie sypialnia została wydzielona, jednak są tu przeszklone drzwi, zobaczcie, one są przesuwane, dzięki czemu z tamtego okna wpada też światło tutaj, a to istotne, gdyż jest to mieszkanie od strony północnej, więc tego słońca nie ma aż tak wiele, ale z drugiej strony za drzwiami jest szyna i można zasłonić się zasłonką, więc tak naprawdę przeszklenie wcale nie oznacza, że ten pokój nie ma szansy na żadną prywatność. Przeszklone ścianki ostatnio są bardzo modne i zyskały sporą popularność i moim zdaniem faktycznie są fajnym rozwiązaniem, otwierają przestrzeń, sprawiają, że to światło może sobie hulać po naszym domu jak chce, tylko też trzeba rozsądnie z nich korzystać. Przede wszystkim te rozwiązania z zasłonkami są naprawdę bardzo istotne, jeżeli chodzi o to, żeby mieć ten komfort dwóch pomieszczeń, no bo w momencie, kiedy nie da się zasłonić wizualnie, no to zawsze będzie funkcjonowało tak, jakby to był tak naprawdę jeden pokój. No a po drugie, właśnie najlepiej się sprawdzają do nie aż tak dużych domów, czyli właśnie zamieszkałych przez jedną, dwie osoby na jakiejś ograniczonej przestrzeni, gdzie otworzenie właśnie tej przestrzeni jest najbardziej istotne. W przypadku mieszkań, na przykład dla rodzin wielodzietnych, no to jest trochę mniej zastosowań. Po pierwsze, szklana ściana przy dzieciach może oznaczać, że co chwila trzeba będzie ją myć, bo będzie cała popalcowana i pobrudzona jakimiś jogurtami, a po drugie, no to wtedy trochę trudniej o tę prywatność i myślę, że ważniejsze jest wtedy mieć możliwość wydzielić się od innych domowników niż wtedy, kiedy mieszkamy sami i tylko czasem przychodzą goście i wtedy zasłaniamy sypialnię, żeby na szybko nie ścielić łóżka. Wybierając łóżko, często patrzymy na to, jak będzie wyglądało i myślimy o tym, jak będzie nam się na nim spało i to oczywiście bardzo ważne rzeczy, ale dobrze jest nie zapominać o dodatkowym potencjale związanym z tymi meblami, czyli przechowywanie. Zobaczcie, że mimo tego, że łóżko jest niskie, to ma bardzo dużą powierzchnię, znacznie większą niż jakakolwiek szafa i dlatego ta przestrzeń pod materacem jest naprawdę spora. Sama bardzo lubię łóżka z podnoszonym stelażem, wtedy mam dostęp do pojemnika o powierzchni całego łóżka i mogę tam pochować rzeczy, które są trochę większe, mają takie gabaryty, które uniemożliwiają ułożenie ich na zwykłych półkach w szafie.
na przykład statyw od aparatu i to się wszystko tam mieści. Bardzo to polecam. Natomiast na co dzień wygodniejsze są szuflady, żeby po coś sięgnąć na szybko, bo wtedy nie chce się podnosić całego stelażu. I w tym łóżku mamy właśnie takie rozwiązanie, czyli z każdej strony są 3 szuflady, łącznie 6 i naprawdę sporo się w nich mieści. Wybierając takie łóżko, trzeba tylko dobrze dobrać stoliki, szafeczki, żeby nie kolidowały z szufladami, bo ta szuflada, żeby mogła się otworzyć, no to tutaj nic nie może stać. Stolik się oczywiście dodatkowy przyda, dlatego dobrze go po prostu podwiesić. Ewentualnie, jeżeli z tych szuflad najbliżej ściany jesteście gotowi korzystać rzadziej, dobrym rozwiązaniem może być też stolik, jakaś szafeczka, wózeczek na kółeczkach, wtedy można wygodnie nim odjechać. Zwróćcie uwagę na gniazdka przy łóżku. W momencie, kiedy lampka nie jest wbudowana w ścianie, to nie jest kinkiet, który możemy tutaj tylko włączyć, wyłączyć włącznikiem, to potrzebujemy zaplanować dodatkowe gniazdko do podpięcia lampki. Wtedy jedno gniazdko na ładowarkę, drugie na lampkę. Dodatkowo w tej lampce jest też możliwość podpięcia kabla USB, więc można ładować tak naprawdę 2 telefony jednocześnie. Sofa została dobrana w taki sposób, by nie dominowała w tym wnętrzu, więc nie mogła być zbyt rozbudowana. Gdyby tu były podłokietniki z każdej strony, była większa, no to faktycznie mógłby taki efekt dominacji się pojawić. A teraz idealnie się tu komponuje. Co więcej, dzięki temu, że nie jest zbyt wysoka, leżąc w łóżku można oglądać filmy na telewizorze. Właściciel tego mieszkania kupował je od dewelopera, a to często daje większe możliwości przearanżowania wnętrza, zwłaszcza jeżeli kupujemy na etapie dziury w ziemi. Później trochę gorzej, gdy ściany już stoją, wtedy za większe poprawki trzeba przeważnie dopłacić, ale często jest to i tak znacznie tańsze niż zatrudnienie swojej ekipy, która wyburzy ściany i postawi je w innym miejscu. I w przypadku tego mieszkania właśnie przestawienie ścian, przeniesienie kuchni, zmiana kaloryferów i dorobienie dodatkowych gniazdek, bo początkowo było ich tu niewiele, kosztowało 10 000 w 2020 roku. Jedną z takich zmian, którą właściciel tutaj chciał wprowadzić, było niekładzenie tynku na suficie i na tej ścianie. Ta ściana w końcu została pomalowana na biało, żeby jeszcze rozjaśnić to wnętrze, natomiast dalej ma swój surowy charakter i taki autentyczny charakter związany z prawdziwym betonowym sufitem, a nie tylko położonym tynkiem imitującym beton. Naprawdę robi wrażenie i daje fajny efekt. Co więcej, w przyszłości wystarczy po prostu ten sufit otynkować i to nie jest żaden większy problem, więc jeżeli znudzi nam się taka aranżacja, spokojnie, to nie jest na stałe. Żeby jednak w mieszkaniu nie było aż tak surowo, jest tu sporo drewnianych elementów. I przede wszystkim cała zabudowa ma w sobie sporo elementów ze sklejki. Zobaczcie, tutaj mamy fronty, zresztą mają bardzo fajnie tutaj wyfrezowane uchwyty i tutaj szafa jest połączona z kuchnią i również w kuchni na ścianie zamiast płytek jest właśnie drewno. Połączenie z surowego betonu i takiego ciepłego drewna jest naprawdę trafione. Cała zabudowa, kuchnia, szafa, szafka w salonie, zabudowa w łazience i szafa w przedpokoju zostały zrobione na wymiar przez stolarza spod Lublina. Zamawianie u stolarzy w dalszych rejonach Polski często może wiązać się mimo wszystko z niższą ceną, mimo tej odległości. Jednak 30 000 dzisiaj to raczej się nie uda. Myślę, że to była niska cena w 2020 roku, kiedy było wykańczane to mieszkanie, a dzisiaj po ostatnich podwyżkach cen drewna raczej jest nierealne. W projekcie deweloperskim była garderoba, teraz jej nie ma i dlatego trzeba było zrobić dużą szafę. Dzięki temu, że jest tutaj na przedłużeniu kuchni i dochodzi do ściany, nie odczuwamy tak bardzo, jak jest duża, w ogóle nie widać jej głębokości. I tutaj na środku jest miejsce na ubrania, duża garderoba, z 2 stron są jeszcze półki, przy czym okazało się, że
nie potrzeba aż tak dużo miejsca na ubrania i ta szafka pełni rolę spiżarki. Z tamtej strony natomiast jest jeszcze taki mały front, który zabudowuje komin, który znajduje się w tym miejscu. I tu zmieściły się już tylko takie płytkie półeczki. W kuchni górna zabudowa ma dwie głębokości. Te wyższe szafki pełnią rolę takiego pawlacza, na rzeczy rzadziej używane, więc dużo się w nich zmieści w momencie, kiedy będą głębokie. A te dolne, no to ważne, żeby było wszystko pod ręką i łatwo można było pochylić się nad blatem, gdyby tutaj były głębokie szafki, no to tak już by nie można było zrobić. I na dole mamy szuflady. Front jest w całości, a w środku są szuflady ukryte. Dalej mamy piekarnik, zmywarkę, szufladę z koszami i tu drugi blok z szufladami ukrytymi, a na końcu lodówka. Tu na ścianie są oprawione rysunki dzieci, które przypominają, że właściciel tego mieszkania jest wspaniałym wujkiem. A z tej strony jest już obraz namalowany osobiście przez niego. I również dwie prace z ptakami, które są w tym mieszkaniu, także są jego autorstwa. W łazience znajduje się wanna, jednak jest też zasłonka i, uwaga, obracany kran, dzięki czemu stojąc tutaj podczas brania prysznica nie zawadzimy nogą o żaden wystający element. Z tej strony mamy umywalkę nad szafką z szufladami i tu jedna szuflada jest na rzeczy, z których się korzysta na bieżąco, a te dwie zostały pomyślane z myślą o brudnych ubraniach. Można od razu dzielić kolorami, wrzucać tu ciemne, tu jasne i potem nie trzeba już sortować przed praniem. Natomiast pralka jest ukryta tutaj za sklejkowymi frontami. Jest tu i pralka, i suszarka, a na górze jeszcze są głębokie półki na chemię, więc wszystko jest schowane w jednym miejscu i z tej strony również te wszystkie elementy, poza tym oczywiście się otwierają i są tu dodatkowe półki do przechowywania. One nie są bardzo głębokie, ale dzięki temu do wszystkiego można wygodnie sięgnąć. Na podłodze są płytki we wzór Lastryko i zapytałam Was na Instagramie, jaki macie stosunek do tego wzoru i okazuje się, że bardzo skrajny, albo bardzo Wam się podoba, albo bardzo już nie możecie na niego patrzeć. Takich umiarkowanych opinii było zdecydowanie najmniej. No i to chyba jest charakterystyczne dla tych elementów we wnętrzach, które przeżywają swój rozkwit i są aktualnie bardzo modne. Zwrócę tylko Waszą uwagę, że inaczej starzeją się te elementy, które są praktyczne, a inaczej te, które są niepraktyczne. Coś może nam się podobać i przestać się podobać, ale jeżeli pielęgnacja danego elementu nie jest zbyt problematyczna, łatwiej to przepchnąć i w przypadku Lastryką na szczęście tak jest. Gdy spadną nam jakieś paprochy na podłogę, są praktycznie niewidoczne. Zupełnie inaczej niż w przypadku białej podłogi, na przykład z żywicym, gdzie nie ma żadnego rysunku, żadnych fug, no i wtedy każdy włos jest mocno zauważalny. 5 minut po sprzątaniu już można się denerwować, że kolejne sprzątanie znowu jest potrzebne. W takich sytuacjach no to już trudniej pogodzić się z tym, że przestaliśmy się zachwycać wybranym elementem i zdecydowanie stawiałabym raczej na te praktyczne rozwiązania, bo każda moda przemija, a ważne, żeby nam było wygodnie na co dzień. Tym razem to już wszystko. Czekam na Wasze komentarze i łapki w górę i przypominam, że w opisie filmu zostawiam linki i m.in. namiary na projektantkę tego wnętrza. Zapraszam też na nasz Instagram i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie, bo subskrybujecie nasz kanał, prawda? Do zobaczenia. Pa, pa!